Hello Cypr, z tej strony Artem, za kamerą Paulina. Idziemy sprawdzać hotel Anastazja i weryfikować opinie. I mam nadzieję, że znajdziemy więcej plusów niż minusów. Lecimy. Dziś sprawdzamy Anastazja Beach, 4-gwiazdkowy hotel w popularnym kurorcie Protaras na Cyprze. Opinie w internecie na jego temat są bardzo podzielone, dlatego postanowiliśmy sami sprawdzić, jak naprawdę jest w tym hotelu. W tym odcinku pokażemy Wam dokładnie, jak wygląda pokój, bez upiększania i bez filtrów. Hotel oferuje ponad 190 pokoi i jest szczególnie znany z własnego aquaparku, który przyciąga zarówno dzieci, jak i dorosłych. Pokażemy, jak wygląda strefa basenowa oraz sprawdzimy, czy hotel oferuje atrakcje dla małych dzieci. Przetestujemy aquapark i oczywiście sprawdzimy zjeżdżalnię w praktyce. Sprawdzimy wszystkie 3 posiłki w formule all inclusive: śniadanie, obiad i kolacja. Ocenimy smak, wybór i jakość jedzenia. Co więcej, dowiedzieliśmy się, skąd bierze się dość niska ocena hotelu w Google. I o tym również opowiemy w dzisiejszym materiale. Przyjrzymy się też, jak wygląda obsługa gości. For two person. One for two. Dlatego oglądajcie do końca, żeby poznać pełny obraz sytuacji. Nie zabraknie też minusów. Pokażemy wszystko tak, jak my to widzieliśmy podczas naszego pobytu i zweryfikujemy opinię o tym hotelu w internecie. Na koniec sprawdzimy również najbliższą plażę i jej realną odległość od hotelu. To pierwszy odcinek z całej serii testowania hoteli na Cyprze. Miłego oglądania i startujemy. Paulina, powiedz, dlaczego twoim zdaniem wybraliśmy ten hotel? No bo opinie o tym hotelu są bardzo kontrowersyjne, zarówno na Google, jak i na wakacje.pl. Trudno było wyważyć, co jest prawdą, a co nie, dlatego postanowiliśmy to sprawdzić. No i będziemy teraz sprawdzać. Test ryb. Dobrze, to spróbujemy, co tutaj za jedzenie. Ziemniak ciężko pokroić. Ale mój był smaczny. To był smaczny? Naprawdę? No dobra, Na razie może to, co po próbowałam, prostu było dobre. ryba. Dobre, nie? Miękkie mięso. I takie smaczne. Mhm. Nie? W smaku naprawdę takie ciekawe, dobre. Słodka wieprzowina, nie? Fajny ten smaczek. Ale nie jest zła. Mhm. To jest obiad teraz tutaj. Do godziny 14:30, od 12:30 chyba, tak? Można sprawdzić na tej kartce. Dostaliśmy od 12:30 do 14:30 jest obiad, czyli 2 godziny. Poprosiliśmy dodatkowo kelnera o przyniesienie napojów. Szybka obsługa, fajnie pan podał. Stolik był przed nami szybko sprzątnięty. No jak na razie na plus. Pierwsze wejście na plus, chociaż ten hotel wydawał się być jednym z tańszych hoteli. To jeden z tańszych. Biorąc pod uwagę cenę, to na razie jesteśmy na plus. A jeszcze tak naprawdę jest tutaj dosyć fajne obejście, tam basenik. No to wszystko później dalej pokażemy. No u mnie już troszeczkę mniej. Nie. No, moim zdaniem, że w hotelach ogólnie, jeśli chodzi o obiad, nie bardzo tak się starają, nie? Niekoniecznie. No, Zobaczymy jak kolacja, nie? kolacja i śniadanie to właśnie najważniejsze posiłki. Fakt. Bo jeśli chodzi o obiad na wakacjach, to zawsze ludzie spędzają czas na basenie, nad morzem, na wycieczkach i tak naprawdę ten obiad może nie ma aż takiego dużego znaczenia. Natomiast ten obiad jest tutaj naprawdę na plus.
Mamy już kartę do pokoju, więc możemy się zameldować. Muszę powiedzieć, że atrium w tym hotelu naprawdę robi duże wrażenie. To naturalne światło wpadające z góry wygląda bosko. Niestety przydałoby się tutaj trochę więcej sprzątania. Dobra, chodźmy dalej, zobaczyć nasz pokój. O kurde, tu daleko iść. Otwieramy drzwi i pierwsze wrażenie. W sumie trudno powiedzieć, bo jest dość ciemno. Zapach w pokoju jest przyjemny, więc to już na plus. Najpierw jednak otworzymy zasłony, żeby lepiej zobaczyć pokój. Dostawka. Rozumiem, że to jest taka dostawka dla dzieciaków i łóżko. Duże łóżko, w zasadzie 2 osobnych. Czajnik, tutaj jakiś zestawik. Kawa, herbatka English Original. Telewizor. Telewizor działa. No dobra. Sprawdzimy od razu internet Wi-Fi. Nie jest może bardzo szybki, ale dobrze, że jest. Minibar. Jest minibar. Tutaj coś w tym nie bardzo. I jest safe. Ok. Teraz wchodzimy do łazienki. Mamy zestawy. Szampon, żel do prysznic i odżywka dla włosów. To fajnie, że to wszystko jest. I tu u nas jest wanna. Nie wiemy, czy każdy pokój w tym hotelu wygląda tak samo, ale my dostaliśmy właśnie taki. Idealnym na pewno nie można go nazwać. Widać już, że ma swoje lata. Nie szukaliśmy jednak problemów na siłę. Pokazujemy tylko to, co od razu rzuciło się w oczy. Przydałoby się go trochę odświeżyć. No i naprawić chociaż drzwi do szafy. Przypominam, że za jeden dzień dla 2 osób w opcji All Inclusive zapłaciliśmy 119 euro. Hotel Anastazja. Trzymaj się. Trzymaj się. Teraz będę tam zjeżdżał, tam pływał, tam nurkował, tam chyba na kolanach będę chodził, bo jest za płytko. Tam z tym idzie. Tam będę leżał. Gdzieś tutaj wszystko będę robił teraz. Naprawdę, ja jem na tydzień do przodu to wszystko jem. No, to wychodzimy. Myślę, Daj. że jakąś koszulkę założyć mimo wszystko. Aha, muszę tak? Zdejmę chyba, nie? Może zdejmij, no. Ale to taki cygarek, którą można pluwać, nie? No i ja to wiesz... Niekoniecznie. Sorry, towels here, yes? I need 2. One blanket. One. One for 2 person. 1 for 2. Okay. Why? No tutaj takie fajne, taki super sprzęcik. Taka malutka zjeżdżalenka. Tam takie super, to dla malutkich dzieci.
Tutaj takie coś fajnego. No tak, dla dzieciaczki w każdym wieku. Super. A to już bardziej dla starszych dzieci. Dame la comida buena, chicharrones, papita frita. Dame un bistec de cerdo, frijoles negros, comida rica. Dame la comida buena, chicharrones, papita frita. Dame un bistec de cerdo, frijoles negros, comida rica. Dame la comida buena, chicharrones, papita frita. Dame un bistec de cerdo, frijoles negros, comida rica. Dame la comida buena, chicharrones, papita frita. Dame un bistec de cerdo, frijoles negros, comida rica. Nie mogę. O matko, coś tam chyba mu nie pykło. Dame la comida buena, chicharrones, papita frita. Dame un bistec de cerdo, frijoles negros, comida rica. Dame un bistec de cerdo, frijoles negros, comida rica. Dame un bistec de cerdo, frijoles negros, comida rica. A teraz jesteśmy przy głównym wejściu hotela i sprawdzimy, ile czasu jest do najbliższej plaży. Mam tutaj stoper i już go włączam. Start. Widzę morze. No bo jest bardzo blisko. No ale spełnimy ile czasu, bo może być blisko, ale iść trzeba Ale długo, trzeba nie? iść przez inny hotel na przykład. A tutaj widać, widzisz, było tutaj drugie przejście, ale chyba zamknęli, być może dlatego, żeby ludzie tutaj nie wchodzili. Ale naprawdę widać ten basen tutaj. Spoko, naprawdę fajna lokalizacja. Lokalizacja naprawdę jest bardzo fajna, bo hotel znajduje się w spokojniejszej dzielnicy Protaras, Pernera, ale jednocześnie jest tuż przy samej promenadzie. W pobliżu hotelu znajdziecie też sklepy spożywcze, sklepy z pamiątkami, a także różne restauracje i kawiarnie. Dzięki temu wszystko jest praktycznie na wyciągnięcie ręki. Niedaleko od hotelu znajduje się również bar. Słyszeliśmy od uczestników naszych wycieczek, których odbieraliśmy z tego hotelu, że w niektóre dni gra tam dość głośna muzyka i imprezy potrafią trwać do późnych godzin. Czytaliśmy o tym także w opiniach w internecie. Natomiast kiedy my byliśmy tutaj, bar akurat był nieczynny, więc było naprawdę spokojnie. No i do najbliższej plaży minuta 49 nas wyszło.
Najbliższa plaża to Potami Beach, położona w zatoce Marlita Bay. Plaża jest piaszczysta, a wejście do wody bardzo łagodne, więc świetnie sprawdzi się dla rodzin z dziećmi. Spacerując nad morską promenadą, można też spokojnie dojść do największych i najbardziej znanych plaż w Protaras, Vrissy Beach oraz słynnej Fig Tree Bay. Cała trasa jest naprawdę przyjemna, więc taki spacer wzdłuż morza to dodatkowa atrakcja sama w sobie. Od początku naszego testu hoteli na Cyprze postanowiłem, że w każdym hotelu będziemy również sprawdzać siłownię. Jedzenia do testowania jest naprawdę dużo, więc trzeba jakoś utrzymać formę. Przy okazji zrobię sobie mały trening, żeby nie przywieźć z tych testów kilku dodatkowych kilogramów. Jeśli chodzi o siłownię w tym hotelu, to niestety wygląda dość skromnie. Niektóre sprzęty są już mocno zużyte. Jeśli porównamy ją z innymi siłowniami hotelowymi, które już sprawdziliśmy na Cyprze, to ta niestety będzie raczej jedną z najsłabszych. Kolacje w hotelach to często jeden z najważniejszych momentów dnia, szczególnie kiedy jesteśmy na wakacjach. To właśnie wtedy możemy spokojnie usiąść, spróbować różnych potraw i zobaczyć, co naprawdę oferuje hotelowa kuchnia. W hotelu Anastazja wybór na kolację był naprawdę duży. Na bufecie znajdziemy różne rodzaje mięs, sporo warzyw, sałatki, dodatki, a także coś słodkiego na deser. Stoły są pełne, więc każdy bez problemu znajdzie coś dla siebie. Jeśli lubicie oglądać takie testy hoteli, koniecznie obserwujcie nasz kanał. Sprawdziliśmy już sporo hoteli na Cyprze i teraz będziemy stopniowo publikować wszystkie materiały z naszych wizyt. Na końcu filmu pokażemy naszą ocenę tego hotelu, zarówno za pobyt, jak i za jedzenie, więc koniecznie oglądajcie materiał do końca. Napiszcie też w komentarzach, w jakim hotelu na Cyprze już byliście, a może planujecie wakacje na wyspie w tym roku. Banana mousse, pistachio cake, panna cotta i ten taki biały, jakiś owocowy. To ciasto było nowe, dopiero go tam włożyli. Spróbuję. Nawet całkiem takie przyjemne kokosowo-owocowy smak. Nawet całkiem nieźle. No ale to też takie. I mam jeszcze tutaj cheesecake, który ciężko było w ogóle podzielić, żeby wziąć kawałek. Nie no, to wygląda tak słodko, że aż po prostu nie chce mi się myśleć nawet, jakie to jest. Dobra, i została mi panna cotta. No powiem Ci, że panna cotta chyba najlepsza z tego wszystkiego. Dlatego pierwsza zeszła. Tam już chyba resztki były, nie? Reszty, no nie wiem, coś tam było jeszcze, ale no nie jest taka słodka mocno. Jest słodka, ale nie aż tak. Ale czy chciałbym to jeść Nie sądzę. codziennie, to może nie. Nie. Myślę, że to nie jedyne miejsce, w którym akurat podają te słodkie pianki tutaj. Ja myślę, że w każdym hotelu tak będzie. No, zobaczymy. To dopiero początek, ale spodziewałabym się, że to jednak popularna przekąska, nie wiem jak to To powiedzieć, proste, deser. proste do zrobienia. Proste No. do zrobienia i możliwe, że tanie też. Jakie ma oczy świecące, no nie wierzę. Po kolacji postanowiliśmy sprawdzić, co dzieje się w hotelu wieczorem. Niestety tego dnia nie było żadnych animacji, koncertów, ani programu wieczornego dla gości. Dlatego zamiast siedzieć w hotelu, zdecydowaliśmy się na krótki spacer przed snem i poszliśmy pozwiedzać najbliższą okolicę. Hotel znajduje się w dzielnicy Pernera, która jest częścią Protaras, ale zdecydowanie spokojniejszą niż samo centrum kurortu. To miejsce z przyjemną atmosferą, gdzie wieczorem można spokojnie pospacerować. Przeszliśmy się więc promenadą nad morzem i trochę po samej dzielnicy Pernera, żeby zobaczyć, jak wygląda ta okolica po zmroku. A na dziś to już koniec naszego dnia. Dziękuję, że jesteście z nami.
Widzimy się jutro rano na śniadaniu. Próbujemy omlet od tego pana, którego nagrywałem przed chwilą. Już go próbowałam. Jest dobry. Jest dobry i fajnie, że od razu przy tobie on to robi. No smaczny był ten omlet. Fajna opcja tym omletem. Można sobie zamówić. Także omlet jest super. Ja nie brałem żadnych wędlin, parówek i wszystkiego, ale ty brałaś. No i jakie twoje zdanie? Wiesz co, to co brałam było smaczne. Sok też był dobry, chociaż bez przesady. Piłam lepsze i piłam gorsze w życiu. Taki wiesz, z tych rozcieńczanych, ale kawka spoko. No tak, da się zjeść, da się posilić. No ale wybór jest spory, tak nie chcesz wędliny. Można zrobić taką kanapkę też z jajkiem, sałatą, z ogórkiem i na tość z serem żółtym. Też wziąłem taką wsiankę, ale za chwilę później będę ją próbował, bo to dla dzieci może być też aktualne, nie? Dzieciaki też lubią na pewno pancake. Spróbujemy to. No dobra. No coś tak się stoli kruszy, nie? No tak widać, że mają spory przemiał, chyba nie nadążają sprzątać ogólnie to z tą podłogą, czy tam sztućce, wiesz. Spokojnie sobie podeszłam i wzięłam. Natomiast trzeba pamiętać cały czas o tej samej kategorii cenowej. Tu jesteśmy raczej w niskim pułapie, więc uważam, że za te pieniążki, które myśmy płacili, to jest to naprawdę okej jakość. No ale jest to niby 4 gwiazdki, także... No na 4 nie jestem pewna. Kategorie gwiazdek podobno bardziej zależą od tego, co hotel ma w sobie. Jak ma aquapark, tam były jakieś masaże, wiesz, jakieś dodatkowe atrakcje, które hotel proponuje, aniżeli samą jakość wydawania posiłków. Natomiast faktycznie po 4 gwiazdkach spodziewa się, że jednak troszeczkę może być wyżej. Ale to są 4 gwiazdki i niska kategoria cenowa, więc no... Ale nieźle. Nieźle, tak. Naprawdę. Jedliśmy już obiad, kolację, teraz śniadanie. Te opinie, które były w internecie, myślę, że są troszeczkę przesadzone, nie? Chyba że ktoś płacił dużo więcej, bo tego nie wiemy, prawda? Zależy, ile ktoś zapłacił. Próbujemy owsiankę. No jest taka na mleku, taka mocno mleczna. Myślę, że dla dzieciaków będzie super, tylko że teraz, kurde, dzieci przecież lubią frytki i nikt już nie je takich rzeczy jak owsianka i... Właśnie miałam ci powiedzieć, że nie wiem, czy to dla dzieci jest dobre. Ale frytek nie było chyba na śniadanie, nie? No chyba nie. No, To nie wiadomo, czy dzieci będą zadowolone. ale dla dzieci to może być dobre, bo to jest zdrowe. No mam nadzieję, że niektóre dzieci to wybiorą. Ależ ty sobie tego nałożyłeś, to jest szaleństwo po prostu. Ty to zjesz wszystko? Myślę, że tak. Ty masz niesamowity przemiał. Okej, no to teraz poczytam ci kilka opinii, które znalazłam na Google. No i troszeczkę je zweryfikujemy. Patrz, opinia napisała Monika Trawka. Najgorszy hotel, w jakim spędzałam do tej pory wakacje. Brudno, okropnie, a w łazience zapach moczu od samego wejścia obrzydliwe. Obsługa całego hotelu prawie nie rozumie i nie rozmawia po angielsku. Nasz pokój był tak brudny od wejścia, że jest to szok. Przylecieliśmy 1,5 godziny opóźnieni, nie było w pokoju nic do picia, mimo że jest napisane, że miało na nas czekać.
Szczerze powiem Ci tak, że kilka tych rzeczy faktycznie miało miejsce, natomiast w moim odczuciu opiniowanie, że był to najgorszy hotel, zdecydowanie nie. Znaczy ja nie wiem, ile na przykład Monika zapłaciła za hotel, bo trzeba, ja cały czas podkreślam, że trzeba oceniać względem płatności, którą się uiściło, bo jeśli się uiściło małą płatność, to oczekiwanie, że to wszystko będzie idealnie dopilnowane, no nie. Co prawda faktycznie niektórzy, i jakby z tym się również zgadzam, mówią, że no jeśli chodzi o brud i niedosprzątanie, Nie jest to najczystszy hotel. tak, jakby, że wiesz, że to nie kosztuje zbyt dużo, a można o to zadbać, tak? I jakby możesz mieć 2 gwiazdki, możesz mieć 5 gwiazdek, ale powinno być czysto w hotelu, a faktycznie są tak miejsca, w których nie jest. No na przykład tak jak tutaj szyby są brudzone, dawno niesprzątane. Pod zjeżdżalniami też tam sam widziałeś, że uwag było sporo. Aczkolwiek powiem Ci, że dla mnie było na przykład czysto w pokoju ogólnie. Ja chodziłam gołą stopą po płytkach, było bardzo czysto, absolutnie nic mi się nie przyklejało. Pościel też była czysta. Pościel była czysta, Ręczniki pokój też był czyste. świeży, był wysprzątany, to na pewno. Natomiast faktycznie wanna sama w sobie była no ogólnie bardzo słabej jakości. I też u mnie były włosy w tej wannie, także no, na pewno nie był to najczystszy hotel, w którym byliśmy, fakt. Aczkolwiek uważam, że cały czas to, co otrzymaliśmy względem tego, co płaciliśmy, i tak było, naprawdę spodziewaliśmy się czegoś gorzej, zwłaszcza czytając właśnie takie opinie w internecie. Zróbmy tutaj na chwilę pauzę. W tym momencie nagrania my jeszcze o tym nie wiedzieliśmy. Dopiero później, już po naszym pobycie, kiedy zaczęliśmy dokładniej analizować opinie w internecie, zauważyliśmy coś bardzo ciekawego. Okazało się, że ogromna liczba opinii z 1 gwiazdką pochodzi z jednego okresu. Sprzed ponad 10 lat, z okolic 2014 roku. I co jeszcze bardziej zaskakujące, wiele z tych osób wprost pisało, że nigdy nie było gośćmi tego hotelu. Jednak prawie wszystkie te komentarze łączyła jedna rzecz. Pojawiało się w nich jedno imię – Billy. Billy to był mały, bezdomny szczeniak, który pojawił się w okolicy hotelu i szukał wody oraz jedzenia. W 2014 roku doszło tu do bardzo głośnego incydentu, który został opisany w mediach i wywołał ogromne oburzenie w internecie. Według relacji z tamtego czasu pies został ciężko ranny w wyniku działań pracowników hotelu. Zwierzę zostało później znalezione przez turystów i przewiezione do weterynarza, ale niestety nie przeżyło. Ta historia bardzo szybko rozeszła się w mediach i internecie. Wiele osób zaczęło wtedy nawoływać do bojkotu hotelu i zostawiać jednogwiazdkowe opinie, nawet jeśli nigdy tu nie nocowały. I właśnie dlatego w ocenach tego miejsca do dziś widać ogromną falę bardzo emocjonalnych komentarzy sprzed ponad 10 lat. To wydarzenie było naprawdę bardzo przykre i nigdy nie powinno się wydarzyć. Ta lawina komentarzy miała ogromny wpływ na ocenę hotelu w Google. To właśnie ta sytuacja w dużej mierze obniżyła jego ogólną ocenę, niekoniecznie sama jakość hotelu. Warto też podkreślić, że wydarzyło się to już jakiś czas temu, dlatego my zwracaliśmy większą uwagę na nowsze opinie gości. Czyli nastawialiśmy się źle, po czym byliśmy raczej pozytywnie Moim zdaniem, zaskoczeni. że cena, jakość jest odpowiednia. Dokładnie. Wakacje.pl. Generalnie wszędzie wszechobecny brud i sych. Przykro o tym pisać, ale tak jest. Jedzenie w miarę okej, ale bardzo monotonne. No właśnie tej monotonności nie jesteśmy w stanie sprawdzić podczas jednodniowego pobytu, więc faktycznie nie wiemy, czy ono będzie dokładnie takie samo przez cały tydzień, no ale można się tego spodziewać. Niestety w wielu hotelach tak jest. Niestety obsługa na stołówce bardzo niemiła, nie zauważyliśmy tego absolutnie. Tam, gdzie my korzystaliśmy z usług z obsługi, to raczej było wszystko ok. Dodatkowo bezsensowna zasada zamawiania picia i przynoszenia go przez obsługę. Kiedy pytaliśmy o picie, poprosiliśmy, czy możemy pobrać sami. Obsługa na nie wiadomo przyczyn obrażała się i po złości nie przynosiła picia. Znaczy, słuchajcie, no uważam, że trzeba szanować zasady, z których się, jakby jeśli jesteś w hotelu, są takie zasady, że tutaj przynosi obsługa, no to powinno się po prostu skorzystać z tej opcji przenoszenia przez obsługę. No to nie jesteśmy u siebie w domu, no hotel też ma jakieś swoje zasady funkcjonowania i przenoszenia samemu, uważam, nie ma sensu w tym przypadku. Natomiast no faktycznie nie jest to pierwszy hotel, w którym to picie jest przenoszone nawet w opcji all inclusive, tak? Jakby
My się z tym często spotykaliśmy. Ale znowu Mariola pisze, hotel w pełni spełnił moje oczekiwania. Pokój mieliśmy na parterze z małym tarasikiem od strony ulicy. To widzieliśmy te pokoje, kiedy przychodziliśmy. Spokojnie i przyjemnie, jedzenie świetne, aż za duży wybór, codziennie na kolację inna kuchnia. No także zupełnie inna opinia. Uważam, że położenie Anastazji jest na tyle ciekawe, że z jednej strony jesteśmy bardzo blisko centrum miejscowości Protaras, a z drugiej strony już jesteśmy troszkę na uboczu, czyli około może kilometra w prawą stronę dojdziemy do centrum i do takiej bardzo długiej piaszczystej plaży, ale zaraz pod hotelem, no Artem przechodził, ile to było? Ile ci zeszło z tym dystansem? Minuta 40. 40. Wyszliśmy od wyjścia, od głównych drzwi hotelu do tej najbliższej plaży, minuta 40, także mamy też małą plażę, która też jest piaszczysta. No może ta najbliższa plaża nie jest jakaś tam bardzo wybitna, ale spokojnie wystarczy na takie potrzeby na kilka dni. No i ta promenada nadmorska, którą można przechodzić zarówno w lewą, jak i w prawą stronę, uważam, że to jest spory plus, tak? Kiedy wychodzisz z hotelu i możesz iść sobie spacerkiem o każdej porze dnia i nocy, więc to położenie Anastazji uważam tutaj na duży plus. Więcej informacji o hotelach na Cyprze i nie tylko znajdziecie na naszej stronie hellocypr.pl. A jeśli film był pomocny, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał. Widać. Widać, tak? Tu jest fajnie. Dobra, ja będę tak. No, ja powiem, że Hello Cypr. Idziemy sprawdzać hotel Anastazja. Anastazję. No po polsku Anastazja, tak będą mówili, no. Dlaczego wybraliśmy ten hotel? Bo on jest sporo konferencyjny. No. Nie konferencyjny. Jeszcze raz. Kontrowersyjne. Kontrowersyjny, tak. Jak? Hotel jest kontrowersyjny, jeśli chodzi o opinię na Google. Nie Które? można powiedzieć 3 rzeczy, które podsumowujesz o hotelu, tak? Ale to nie trzeba, to po prostu żegnamy się. No to się żegnaj.